dzisiaj zapraszamy Was do Berna. Pokażemy Wam atrakcje turystyczne, jak i kilka takich nieoczywistych miejsc polecanych przez lokalsów. W Bernie mieszka 130 000 osób. To piąte co do wielkości miasto Szwajcarii. Nazwa miasta pochodzi od niemieckiego słowa oznaczającego niedźwiedzia. To właśnie tutaj na początku XX wieku narodziło się Toblerone. To prawdziwe, z Matterhornem na opakowaniu. Ale zanim zaczniemy, to czy Brno jest stolicą Szwajcarii? Formalnie, zgodnie z konstytucją nie jest, bo Szwajcaria jest konfederacją 26 kantonów i każdy z nich ma takie same prawa. I nadanie któremukolwiek roli stolicy naruszyłoby tę równowagę. Ale ponieważ Brno jest położone bardziej centralnie niż na przykład Zurych, to tutaj jest rząd Szwajcarii, który widzicie za nami, który Wam potem pokażemy. No i z tego też względu Brno jest określane jako miasto stołeczne. Zaczniemy od trzech ikonicznych miejsc, których nie sposób pominąć odwiedzając Brno. Na początek zabieramy Was do Cytglogge, czyli dzwonu czasu. Ta XIII-wieczna wieża miejska przez wieki pełniła różne funkcje. Była bramą miejską, a nawet więzieniem dla kobiet oskarżonych o stosunki z duchownymi. Dziś to jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji miasta. Wieża ma 55 metrów wysokości i jest ozdobiona zegarem astronomicznym, który wskazuje aktualny znak zodiaku, fazy księżyca oraz godziny wschodu i zachodu słońca. Katedra w Bernie to najwyższy kościół w Szwajcarii, a jej wieża wznosi się na wysokość 100 metrów. Gotycka świątynia zachwyca nie tylko monumentalną architekturą, ale także niezwykłymi detalami. Warto zwrócić uwagę na rzeźby przedstawiające sceny sądu ostatecznego. Jeśli macie odwagę, możecie wspiąć się na wieżę, skąd rozpościera się niesamowity widok na Brno i Alpy. Bundeshaus to imponujący budynek w stylu neorenesansowym, w którym obraduje szwajcarski parlament od 1902 roku. Składa się z trzech połączonych części. Położony na wzgórzu z widokiem na rzekę Are, jest jednym z symboli demokratycznej tradycji Szwajcarii. Latem przed budynkiem działa 26 fontan symbolizujących kantony. Zwiedzanie wnętrza Bundeshaus, w tym sali plenarnej i galerii historycznej, jest możliwe z przewodnikiem, a wstęp jest bezpłatny. Jeśli nie macie ochoty schodzić pieszo z Bundesplatz do rzeki, możecie skorzystać z kolejki. Pozwala zaoszczędzić czas i energię, podziwiając widoki. Bilet w dwie strony kosztuje niecałe 3 franki od osoby. Teraz czas na coś mniej oczywistego. Ogród Różany to jedno z najpiękniejszych miejsc w Bernie, zachwycające o każdej porze roku. Wiosną kwitną tu japońskie wiśnie, latem 250 gatunków róż, a zimą warto odwiedzić restaurację Rosengarten i spróbować lokalnego fondue na przytulnej werandzie. Do końca XVIII wieku znajdował się tu cmentarz, który w 1913 roku przekształcono w park publiczny. Ogród to dziś popularne miejsce spacerów i doskonały punkt widokowy. Niedźwiedź, w berneńskim dialekcie zwany Muc, jest nieodłącznym symbolem miasta i widnieje w jego herbie. To taka ciekawostka o fladze. W 1710 roku uchodźcy ze Szwajcarii i Niemiec założyli w Stanach miasto, które nazwali Nowe Brno. Flaga Nowego Berna i Berna różni się jednym drobnym szczegółem. Jeżeli znajdziecie, napiszcie w komentarzu, co to jest. W sklepach z pamiątkami znajdziecie niedźwiadki we wszystkich możliwych formach, od pluszaków po czekoladowe figurki. A jeśli marzycie, by zobaczyć prawdziwego misia, koniecznie odwiedźcie misiowy park, czyli Bärenpark. Ten wyjątkowy park położony nad brzegiem rzeki Are zajmuje powierzchnię 5000 m2 i oferuje niedźwiedziom brunatnym warunki zbliżone do naturalnych. Zwierzęta mogą się wspinać, łowić ryby i bawić, a jesienią przygotowują się do hibernacji. Wstęp do parku jest bezpłatny, a dla osób niepełnosprawnych dostępna jest panoramiczna winda. Jeśli jednak wolicie podziwiać Are w spokojnej atmosferze, polecamy taras Schwellenmettli. To miejsce zachwyca widokiem na rzekę, a dodatkowym atutem jest restauracja z tarasem zbudowanym na molo. Idealne miejsce na relaks z dala od tłumów i misiów. Podziwianie Berna z perspektywy rzeki to niezapomniane przeżycie. Możecie wynająć łódź lub ponton, by bezpiecznie cieszyć się widokami. Dla bardziej odważnych polecamy przypłynięcie Are w pław. Wystarczy skoczyć z jednego z mostów i pozwolić, by prąd Was niósł. Warto jednak pamiętać, że rzeka ma dość żwawy nurt, dlatego polecamy zaopatrzyć się w wodoodporną torbę Are Bag, w której możecie przechowywać swoje rzeczy. Najlepiej w wersji z niedźwiedziem, symbolem miasta. Albert Einstein, jeden z najwybitniejszych fizyków XX wieku, mieszkał w Bernie w latach 1902-1909.
To właśnie tutaj w 1905 roku opracował swoją przełomową teorię względności, która zmieniła świat nauki. Jego mieszkanie, zlokalizowane przy ulicy Kramgasse 49, jest dziś dostępne dla zwiedzających jako dom Einsteina. Muzeum mieści się na drugim piętrze budynku, gdzie Einstein żył i pracował w latach 1903-1905. Jeśli jednak wolicie bardziej artystyczne doświadczenie, odwiedźcie Centrum Paula Klee w Bernie. To miejsce poświęcone twórczości szwajcarskiego malarza i grafika, znanego z unikalnego stylu łączącego elementy ekspresjonizmu i surrealizmu. Centrum znajduje się w nowoczesnym budynku zaprojektowanym przez Renzo Piano i stanowi prawdziwą perełkę artystyczną miasta. Dla tych, którzy poszukują mniej typowych doświadczeń, idealnym miejscem jest Muzeum Psychiatrii w Bernie, zlokalizowane na terenie kliniki Waldau. To fascynujące miejsce oferuje podróż przez historię psychiatrii, od średniowiecznych metod leczenia po współczesne podejście do zdrowia psychicznego. W zbiorach muzeum znajdziecie dawne narzędzia medyczne, dokumenty i zdjęcia, które ilustrują, jak zmieniało się podejście do leczenia zaburzeń psychicznych na przestrzeni wieków. Szczególnym punktem programu są dzieła artystów cierpiących na różne zaburzenia psychiczne. Te unikatowe prace pozwalają zajrzeć w głąb ich emocji i wyobraźni, oferując wyjątkowy wgląd w sposób postrzegania świata przez osoby zmagające się z chorobami psychicznymi. Lichtspiel to prawdziwa perełka dla miłośników kina. Wskazówki Google Maps są trochę zagmatwane, ale nie zniechęcajcie się. Archiwum i kinoteka poświęcone są ochronie oraz konserwacji unikalnych materiałów filmowych. W jego zbiorach znajduje się imponująca kolekcja około 25 000 filmów, obejmująca krótkie metraże, dokumenty, animacje i amatorskie produkcje. Miejsce to oferuje nie tylko bogaty zasób archiwalny, ale także regularne projekcje, retrospektywy oraz programy tematyczne. Kulturcentrum Reitschule to autonomiczne centrum kultury i spotkań. Historia tego miejsca jest pełna pasji i kontrowersji. Dawniej nielegalnie zamieszkiwane przez aktywistów, po licznych próbach eksmisji uzyskało status autonomicznego centrum. Dziś Reitschule tętni życiem, oferując różnorodny program artystyczny. Znajdziecie tu koncerty, projekcje filmowe, spektakle teatralne, performance oraz wystawy. To przestrzeń otwarta na eksperymenty i alternatywne formy wyrazu, przyciągająca zarówno lokalnych artystów, jak i międzynarodowych twórców. Jeśli jednak szukacie spokoju i natury bez tłumów, wybierzcie się nad jezioro Egelmüsli. To niewielkie jezioro położone na wschód od Starówki otacza malownicza ścieżka spacerowa idealna dla rodzin. Brzegi jeziora zapraszają na piknik, a zimą, gdy zamarza, możecie spróbować swoich sił na łyżwach. Do Egelmüsli łatwo dotrzeć autobusem, który zatrzymuje się tuż obok. Na koniec proponujemy aktywność rozproszoną po całym mieście. Brno jest silnie związane ze sportami wspinaczkowymi, a bouldering jest jednym z oficjalnych sportów na Uniwersytecie w Bernie. Oprócz doskonałych hal wspinaczkowych w mieście można znaleźć mniej lub bardziej oficjalne miejsca do tzw. urban boulderingu. Informacje o ich lokalizacji i opisy są dostępne w sieci. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z tych miejsc wiąże się z pełną odpowiedzialnością za własne bezpieczeństwo oraz ewentualne interakcje z przedstawicielami prawa. W tym odcinku to już wszystko. Życzymy Wam również tak pięknej pogody, jak my dzisiaj mamy na zwiedzanie Berna. A na naszym kanale jest też Bazylia i Zurych. Zapraszamy do oglądania i do zobaczenia niedługo w Genewie.